Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto kokos i ananas, czyli goście szaleją za tym ciastem. Podstawą naszego ciasta stanowi biszkopt czekoladowy, do którego potrzebujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej, 4 jajek, 80 g cukru, 2 łyżek kakao oraz szczypty soli. Na początek produkty sypkie, jak Państwo widzą. Do miseczki większej wsypujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej oraz 2 łyżki kakao i wszystko ze sobą mieszamy. A następnie zostawiamy, później będziemy przesiewać do ubitej piany. A teraz duża miska, do której dajemy 4 białka jaj, 4 żółtka czekają w kolejce, dajemy szczyptę soli, włączamy mikser i ubijamy białka na sztywną pianę. Jak już białka ubijemy, dodajemy 80 g cukru, tylko tak jak Państwo tu widzą. Troszkę sypniemy, troszkę pomieszamy, troszkę sypniemy, troszkę pomieszamy, aż do wykończenia cukru tak. A kiedy cukier wykończymy, to mieszamy tak długo, aż przestaniemy słyszeć chrzęst tego cukru w tej pianie. Wtedy możemy dodawać 4 żółtka jaj, tylko proszę Państwa pojedynczo, bo nie po to wbijaliśmy powietrze w pianę, żeby teraz się go pozbyć pod ciężarem żółtek, więc pojedynczo dajemy i mieszamy. Po ostatnim żółtku mieszamy tylko tyle, żeby wszystko się ze sobą wymieszało. Możemy odłożyć mikser. Teraz sięgniemy po te sypkie produkty wymieszane. Będziemy przesiewać je partiami do naszej masy. A jak sobie przesiejemy, no to teraz musimy to wymieszać. Przesiewamy i mieszamy aż do wykończenia produktów sypkich. Ok, wszystko wsypane, wymieszane. Wobec tego szykujemy sobie foremkę o wymiarach 24 na 36 cm. Sam spód, jak Państwo widzą, wykładamy papierem do pieczenia. Tam jest taka zakładka, o niej później. A do środka foremki wykładamy masę na biszkopt. Rozprowadzamy równomiernie. I wstawiamy do piekarnika nagrzanego już do 160-170 stopni Celsjusza. Pieczymy około 20 minut, używając grzałki góra i dół. I po upieczeniu zrzucamy biszkopt z wysokości 50 cm. I wtedy zostawiamy do wystudzenia. W momencie, kiedy biszkopt wystygnie, odcinamy go od rantów foremki. Wyciągamy z blaszki. Za pomocą tej zakładki, o której wcześniej mówiłam, łatwo możemy zdjąć papier do pieczenia. Obracamy znowu biszkopt. I ścinamy wierzchnią skórkę. Biszkopt mogą Państwo sobie przygotować dzień wcześniej, przechowywać w folii i wtedy ta skórka prawie sama zejdzie.
A teraz masa kokosowa. A do niej potrzebować będziemy 500 g serka mascarpone, 400 g mleczka kokosowego, 1 puszkę, 150 g wiórków kokosowych, 130 g cukru pudru, 2 łyżek żelatyny i 100 ml wrzątku do zalania żelatyny. Zaczniemy oczywiście od żelatyny. Do miseczki dajemy 2 łyżki żelatyny, zalewamy 100 ml wrzątku, czekamy aż żelatyna napęcznieje, a następnie mieszamy ją do momentu, kiedy rozpuści się w wodzie. Wtedy zostawiamy ją do całkowitego wystudzenia, jednak przemieszajmy od czasu do czasu, żeby nie porobiły się grudki. A teraz bierzemy sobie dużą miskę, do której dajemy 500 g serka mascarpone, dodajemy 400 g mleczka kokosowego, tak z jednej puszki, dosypujemy 150 g wiórków kokosowych i 130 g cukru pudru, włączamy mikser i wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Proszę później spróbować, czy masa jest dla Państwa wystarczająco słodka, czy może trzeba dodać cukru pudru. Żelatyna już przestygła, wobec tego dodajemy do niej 2-3 łyżeczki masy, wymieszajmy. W tym momencie po prostu hartujemy tę żelatynę i wlewamy małym strumieniem do masy, włączając mikser i wszystko dokładnie ze sobą mieszając. Zostawiamy całość na 5 minut w temperaturze pokojowej, żeby lekko zgęstniała, a my wracamy do naszego przygotowanego wcześniej w blaszce biszkoptu i nasączamy go sokiem z ananasa. Odsączonego oczywiście z puszki. W miarę dokładnie, tak jak Państwo tu widzą. I teraz na ten biszkopt możemy wykładać naszą masę kokosową. Dzięki temu, że lekko tężała, jest fajna konsystencja. Możemy ją równomiernie rozłożyć i wyrównać. Na czas przygotowywania kolejnej masy blaszkę wkładamy do lodówki. A następną masą jest masa śmietanowa i do niej potrzebujemy 600 ml śmietanki kremówki 30%, 1 puszkę ananasa w zalewie, 100 g cukru pudru, 2 łyżki żelatyny i 100 ml wrzątku do zalania żelatyny. Ananasa wcześniej odsączyliśmy, bo soku używaliśmy do nasączenia biszkoptu, a ananas odsączony na papierze dodatkowo kroimy w kosteczkę. Ananas przygotowany odstawiamy na później, a zajmujemy się żelatyną. Tak jak poprzednio, 2 łyżki żelatyny wsypane do miseczki, zalane 100 ml wrzątku, czekamy aż napęcznieje ta żelatyna. Następnie mieszamy ją, żeby rozpuściła się w wodzie. Zostawiamy do całkowitego wystudzenia, jednak proszę przemieszać od czasu do czasu, żeby nie porobiły się grudki. A u nas kolejna miska z 600 ml śmietanki kremówki, takiej zimnej, mocno schłodzonej, bezpośrednio wyjętej z lodówki. Włączamy mikser i zaczynamy śmietankę ubijać. Jak śmietankę ubijamy, musimy wyłapać moment, kiedy łopatki miksera zaczną zostawiać na niej ślady i wtedy dosypujemy 100 g cukru pudru. Wszystko dokładnie ze sobą mieszamy. Śmietanki nie będziemy ubijać na sztywno, ponieważ dodajemy żelatynę. Do wystudzonej żelatyny dajemy 2-3 łyżki masy, mieszamy, ponownie ją hartujemy.
taką zahartowaną żelatynę wlewamy powoli do masy, dokładnie wszystko mieszając. Mikser odkładamy, bierzemy sobie jakąś łopatkę albo łyżkę i na koniec dosypujemy pokrojonego ananasa do masy i musimy go teraz już łopatką czy to łyżką dokładnie wymieszać. Masa przygotowana, wobec tego wyjmujemy foremkę z lodówki i na wierzch masy kokosowej wykładamy masę śmietanową, najlepiej partiami, żeby nie porobiły się dziury pod spodem. Masę tą wyrównujemy. A sam wierzch obsypujemy 50 g wiórków kokosowych. Po dokładnym obsypaniu wierzchu, tak jak Państwo tutaj widzą, możemy wziąć łopatkę i lekko przygładzić te wiórki kokosowe, dociskając do masy, żeby zespoliły się z masą. Ciasto jest prawie gotowe, musimy je tylko jeszcze włożyć do lodówki. Żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.